Ja cię, jaki waran z rana. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Bangkoku. Tata przyniósł mi dzisiaj śniadanie, on wstał 8:30, nawet mi wierzył o 7:00. A ja teraz idę już chwilę przed 10:00 mamę zapytać, czy możemy zrobić późne wymeldowanie, bo dzisiaj wylatujemy z Bangkoku już. Ale nasz lot jest dopiero po 23:00, więc cały dzień jeszcze przed nami. I sprawa jest już jasna, 300 batów, czyli jakieś 34 zł, jeśli wymeldujemy się do 2:00 po południu, a jeśli chcemy zostać do 18:00, to już wtedy 500 batów, czyli jakieś 56 zł. Zdecydowaliśmy przedłużyć się pokój do 18:00. Tato, zgadnij, czy się udało, czy nie. Zostajemy do 18:00? Zostajemy. A za ile? 500. No, udało mi się stargować. 450 i 3% za płatność kartą, czyli 460 batów. No proszę. Idealnie. No to się byczymy. Dokładnie. Tata relaksuje się w pokoju, a ja wyszłam w poszukiwaniu masażu. Byliśmy, w sumie jeszcze nadal jesteśmy 2 tygodnie w Tajlandii, a ja nie byłam na żadnym masażu. Idę sobie po naszej dzielnicy i zobaczcie, za 20 batów, czyli 2,30 złotówkach, pani tutaj sprzedaje dania. Idę tymi uliczkami i mam wrażenie i ekscytację w ogóle w sobie, jakbym pierwszy raz była w Tajlandii. Ja nie wiem, wszystko mnie zadziwia. Te kable, skutery, rejestracje. To jest tak piękne uczucie. Ja kocham Tajlandię i to wiecie, ale no ona za każdym razem po prostu mnie zachwyca. Ja nie wiem, żaden kraj do tej pory nie zrobił na mnie tyle emocji i takich wrażeń jak Tajlandia. To jest takie po prostu coś w sercu, co się czuje. I zobaczcie, co znalazłam niedaleko naszego hotelu Magnesys 7-Eleven, o których ostatnio głośno. 150 batów, czyli jakieś 17 zł tutaj pan chce. Idę sobie dalej i tutaj mamy pralkę za 40 batów, czyli jakieś 4,50 zł. Po prostu tak, o. Tutaj pani ma serwis w ogóle 50 batów za kilogram, ale jak chcecie sami zrobić pralnię, no to 40 batów wtedy i możecie wrzucić do tej pralki ile chcecie, do taka, o, coś się właśnie teraz bierze, bębnowa. Tutaj sklep rowerowy, tutaj dalej pan sprzedaje swoje owoce, banany, na przykład za 20 batów taka kiść, czyli lekko ponad 2 zł. Albo wcześniej na to nie zwracałam uwagi, albo pierwszy raz widzę soi chickena w Bangkoku. Normalnie to jest danie z północy, jak wiecie. I gdzieś po tych restauracjach, knajpkach jak chodzimy, to naprawdę tego jeszcze nie widziałam. Zobaczcie, jak tutaj suszą ręczniki. Ja to już ostatnim razem w Tajlandii popatrzyłam i teraz tak suszę tak samo w domu. Pan wyjechał ze swoim biznesem, widzę mango, kukurydza. Wybrałam już miejsce na masaż 350 batów, czyli 40 zł. Pani mnie teraz prowadzi. Aha. Mamy być cicho, bo tu nie jak fajnie. Takie łóżka, elegancko. Pani mi dała ciuszki do przebrania. Ja już po masażu, pani mnie ładnie wygniotła, na początku delikatnie, jak powiedziałam jej tutaj, proszę pani, ojejku, to całkowicie do innego świata mnie przeniosła. A teraz idę po tatę do hotelu, idziemy na kawę do mojej ulubionej pani, a później nad kanał na jedzenie. Proszę, jest i moja sójka, w końcu. Patrzcie, jaką ładną świątynię mamy tutaj nad kanałem. My już świątyń się w sumie naoglądaliśmy, także już nie wchodzimy do środka. Idziemy na tą kawę dalej, ale naprawdę kolorowa, wygląda na nową. O, zobaczcie, tak wygląda w środku. Pięknie. Przyszliśmy do naszej knajpki, najpierw zmieniliśmy trochę plan, ale okazuje się, że pani kucharka jest w szpitalu, no i wróci dopiero po południu, a teraz robią pad thaja i jeszcze jakieś danie, więc wrócimy później. W sumie zjadłabym z chęcią pad thaja, ale sporo ludzi było, więc jak wspomniałam, idziemy teraz na kawę. Przyszliśmy na kawę, pani jak zwykle wiedziała, co zamawiam, ona jest to urocza, jak będziecie tutaj naprawdę polecam wam. Cha Holza się nazywa ta miejscówka, przepyszna kawa, no i super pani. Zauważyliśmy, że nie ma tutaj naszej wlepki, więc ląduje wlepka, więc już tutaj nie zabłądzicie. Zobaczcie, tak to wygląda z zewnątrz. Jak dalej pójdziecie, to będzie Khaosan. Spacerujemy sobie teraz tutaj tymi uliczkami i zauważyliśmy, że jest bardzo mało turystów. Zobaczcie, tam w restauracji. Ile? 4 osoby siedzą, 5. Tutaj przed nami kilka dziewczyn też dalej idzie. Przejdziemy teraz na Khaosan, zobaczymy jak tam sprawa wygląda, czy jest więcej ludzi. I wychodzimy. Oj, tutaj też puściutko. Tutaj nikogo w knajpie nie ma. Tam panie nawołałam na masaż. O, tam widzę kilka osób idzie. Tutaj pusto. Po drugiej stronie w sumie w knajpie też z 5 osób siedzi. No i to tyle. Co prawda na Khaosan to zawsze jest to życie nocne, ale w ciągu dnia też widać turystów, a teraz jest ich stanowczo mniej. Zobaczcie, tutaj mają panie przekreślone z 350 batów na 315 za ten masaż, który miałam. To jest właśnie na Khaosan.
w tym miejscu, dosyć fajnie. W nocy nie polecam, ale w ciągu dnia jak najbardziej. Walczą o klientów jak mogą. Tu pan wyskoczył do mnie z taką, zobaczcie, ulotką mówi nie tylko 10%, ale 15% ci dam. Wróć koniecznie do mnie, wróć. Ale to ja nie wiem, czy do mnie, czy do taty, bo to w sumie chłopak był, więc ciężko powiedzieć. Tutaj panie, zobaczcie, 150 batów już mają, także im dalej idziecie, tym w sumie tańsze ceny tutaj mają. A tak wygląda dzisiejszy kurs euro i dolara. O, wycieczka rowerowa. Także jest trochę turystów, jak widzicie, ale wcale nie ma dużo. Jesteśmy teraz na Rambutry Street. No i tak to wygląda. Tutaj w knajpie nikogo nie było. Tutaj w sklepie też, o, jedna pani turystka, tutaj pan przed nami. No widzicie, sporadycznie kogoś można spotkać. Idziemy w kierunku Kaosan teraz, no i tutaj tak samo turystów nie za bardzo widać. Spacer zaliczony, zrobiliśmy rundkę, wróciliśmy do naszej knajpki. Pani jeszcze kucharki głównej nie ma, za to zimny czank jest. Także robimy przerwę. Ja zamówiłam sobie przy okazji pad thai, miałam ochotę na zupę, no ale mówię, na zupę muszę poczekać, może koło 16 dopiero ta druga pani wróci, a jak nie, no to niestety zostanę przy pad thaiu. To zdrówko! Przyszedł już mój wegetariański pad thai, na górę dam sobie jeszcze limonkę, no i orzeszki. Zwróćcie uwagę, ile tutaj dobroci w tym wegetariańskim pad thaiu. Mamy tofu, mamy kalafiora, zieleninę mamy marchewkę, brokuła, grzybki, nudle, trochę aha, jest jajko tutaj, o, sporo jajka mamy. No pysznie, orzeszki na górę jeszcze, no idealne połączenie. Piwko wypite, pad thai zjedzony, 110 batów łącznie, czyli około 12 zł. Teraz idziemy się przejść wzdłuż kanału, bo tutaj tą ładną promenadę zrobili, więc czemu mamy się nie przejść? W tę stronę to ja nie kojarzę w ogóle, żebyśmy choć raz poszli. Jakieś małe, lokalne biznesy po trasie są. Tutaj mamy dwie takie typowe tajskie chatki nad kanałem. O kurczę, a tam pani na czworaka idzie, nawet jej nie zauważyłam. O, właśnie się podniosła. Ale zobaczcie, dziura pod spodem taka, że ja nie wiem, czy to się nie zarwie niedługo. To mi wygląda na jakiś hostel albo hotel. Minęliśmy kilka tych tajskich takich chatek. Zobaczcie, tu jeszcze jedna. O, tu taki duży hotel. A jeszcze chciałam wrócić na chwilę do knajpki. Bardzo nas to cieszy, że korzystacie z naszych polecajek i przychodzicie właśnie do pani z nadkanału. Pozdrawia Was serdecznie i powiedziała, że od nas bardzo dużo osób do niej przychodzi. I właśnie widzicie nalepki, mówicie tak, że to my, to my. Także bardzo nas to cieszy. I właśnie teraz jest bardzo mało turystów, co pani też podkreśliła i powiedziała, że ten biznes teraz tak dobrze nie idzie, także tym bardziej cieszę się, jak tam jesteście. Doszliśmy do końca promenady, jest mostek, ale tutaj widzimy jakieś roboty. Co oni tutaj robią? Tam jest dalej tama. Czy oni ją pogłębiają? Czy o co tutaj chodzi? A tutaj kolega sobie odpoczywa. Ale numer, a my tu pod fortem jesteśmy. Jak już jesteśmy, to się przejdziemy dookoła. Ja to naprawdę mam taką słabą orientację w terenie. No byliśmy tutaj to nieraz, ale nie wiedziałam, że to jest tak blisko z naszej knajpki, z naszej restauracji. I tutaj fort w całej okazałości. A tu ogromne drzewo, jak korzenie sobie wypuściło, zobaczcie. Doszliśmy nad rzekę i widzę, że właśnie lokalna łódka podpłynęła. Te takie z dachami to są turystyczne, a właśnie takie to są lokalne, mniejsze i tańsze. Zobaczcie, z racji wzrostu paliwa od 30 marca 2026 roku, tak samo ceny tych lokalnych łódek wzrosną o 2 baty z 16 na 18. Oczywiście w zależności od trasy, bo mamy żółtą, zieloną, jakąś zieloną, żółtą i czerwoną. A 40 batów kosztuje właśnie ta łódka turystyczna i 150 batów za cały dzień, hop on, hop off. A poruszanie się łódkami po Bangkoku to naprawdę świetna sprawa. Po pierwsze szybko, tanio, wygodnie i jeszcze macie widoki po drodze, także ja polecam, można zobaczyć Icon Siam Chinatown, dopłynąć jeszcze na koniec, tam gdzie my w sumie nie dopłynęliśmy nigdy, na koniec, sam koniec, a wieczorami przepiękny zachód słońca z łódki, także wiecie, to mój faworyt tutaj w Bangkoku. Nie wiemy czemu, ale po drugiej stronie ulicy kolejka do kantoru. Przy żadnym kantorze nie było takiej kolejki. Zaraz sprawdzę, może dobry kurs tutaj mają. Kurs bardzo zbliżony do tego na Khao San Road. Nawet na Khao San Road był lepszy, także po prostu chyba wycieczka jakaś tutaj przyszła. Niby dzisiaj fajny, chłodny wiaterek na dworze, a zobaczcie, cała jestem spocona. Przyszliśmy teraz do pokoju, zrobiliśmy jakieś 7 km. Czas ogarnąć manatki, wziąć prysznic i powoli zbierać się na lotnisko. One, two, three, let me see what you see. I just wanna understand what you see in me. And 4, 5,
6 am I complicating it? How could anybody love someone so damaged? And we don't always add up, but somehow we're always enough. 7, 8, 9, 10, baby, here we go again. If this is just a fraction of what lies ahead, then count me in, 'cause you know I'm loving this. My już spakowani. Tata ładnie, ja ładnie. Tata w jeden plecak teraz, także idealnie lecimy już na autobus. Zobaczcie, jak tata wygląda, jak młodziutko. Pasuje ci ten plecak. No i zarost szczególnie. A tam zaraz potrzebny teraz. Będzie mi tego widoku, tej ulicy brakowało. Och, Bangkok. Ale numer, zdążyliśmy dosłownie dojść na przystanek i autobus podjechał, a miał być za jakieś pół godziny. Wsiadamy. Jesteśmy, pani mówi, że jesteśmy w dobrym autobusie, także jedziemy, ale się złożyło. Nawet Supera. Nie czekaliśmy nawet 2 minut. nie ściągnęliśmy plecaków, a ja mówię, dobra, rozpokładamy się tam, ale fajnie. Się trafiło. No, trafiło się, a mówię, sprawdzałam to 40 minut. Byśmy jeszcze czekali. Kopunka, zapłaciliśmy pani po 60 batów, czyli 120 razem. No, a za taksówkę byśmy musieli jakieś 400, nawet o tej godzinie to ponad 400 batów dać. Także dobra cena, 60 batów to jest jakieś niecałe 7 zł za osobę. Jesteśmy na lotnisku, godzina 10 minut. Korki były, więc taksówką też nie byłoby szybciej. Tata już załatwił nam wózeczek, kładziemy torby. Mamy 4 godziny do wylotu, więc czasu, ale jeszcze musimy tak zważyć bagaż, bo mamy pewnie trochę za dużo, przebrać się, no i ustawić w kolejce po bilet, bo właśnie dzisiaj wylatujemy z Tajlandii, nie wracamy jeszcze do Polski, ale tak, biletu odprawy online nie mogliśmy zrobić. Zobaczcie, na lotnisku też kolejki, korki. Ja się sunę, ile tutaj ludzi. O kurczę, tego się nie spodziewałam. W takim razie dobrze, że jesteśmy wcześniej. Jak będziecie chcieli przewieźć coś do Polski, coś większego, to zobaczcie, nie ma problemu. Nawet telewizor będziecie mogli sobie zafoliować tutaj u panów. Podeszliśmy do wolnego okienka. Kładę pierwszy bagaż. Ile? 7 kg, czyli na dobrą sprawę to tylko ten mogę ze sobą zabrać, ale numer, a to jeszcze mój bagaż główny. No i ile tam mamy? Nie pytaj. 10,2. No dobra, nieźle. I ostatni taty bagaż 11,2. No czyli na siebie trzeba zabrać trochę kilogramów. Tak dla przypomnienia, każdy z nas ma 7 kg. No dobra, no ale tam jeszcze mamy buty do założenia. Właśnie, ja już bluzę założyłam, kurtkę, spodnie, coś tam, więc kilka kilo jeszcze ubędzie. A tak dla porównania macie tutaj kurs z lotniska. No, trochę gorszy niż w mieście. Ja już dostałam swój bilet, teraz tata poszedł, mieliśmy 2 różne rezerwacje. Tata również dostał bilet, udało się wszystko załatwić i nawet poszliśmy oddzielnie, nie prosiliśmy obok miejsca, a mamy w tym samym rzędzie. Ja mam F, tata ma D. Także ktoś w środku dostał albo dostanie bilet. Nieważne. Ważne, że się udało. Idziemy teraz już na odprawę. Mimo tylu ludzi na kolejkach odprawa poszła naprawdę bardzo szybko. Nie wiem, z 5 minut, może nawet nie. Taty cofnęli na bramkach. W ogóle tutaj jest teraz taka nowość moim zdaniem, bo już nie podchodzi się do oficera, policjanta tutaj w migracyjnym, tylko po prostu skanuje się swój paszport samodzielnie i wtedy czekacie tu, to chwilę trwa i później przechodzicie, automat robi Wam zdjęcie i przechodzicie dalej. I jesteśmy na lotnisku, idziemy do Saloniku. Jakbyście kupili jakieś wartościowe rzeczy w Tajlandii, to możecie ubiegać się o zwrot podatku i to właśnie w tym miejscu. Pamiętajcie tylko podczas zakupów, żeby wziąć odpowiedni dokument ze sklepu. Znaleźliśmy już piętro z salonikami, mamy Miracle Lodge, ale mój ulubiony to jest Oman, a Oman... Nie ma znaków, trzeba poszukać. Ogromne lotnisko i tu jest rozpisane jakie saloniki, właśnie Qatar między innymi, Thai Airways i China, tak samo Turkish, a my idziemy tutaj i tak samo jest Thai i Oman. Przeszłabym i nie zauważyła takiego napisu, okej, wchodzimy. No i się pozmieniało, weszliśmy do środka, pani mówi, że teraz zamienili się i możemy iść do Miracle, a już Oman nie ma w Priority Pass. Jesteśmy już w saloniku, u mnie carbonara, herbatka, rosołek z kurczakiem. No i tutaj miało być z kurczakiem, tak samo taka kanapeczka, ale tata mówi, że to smakuje jak paprykarz szczeciński. Zobaczymy, zaraz spróbuję. Faktycznie spróbowałam. No nie przypomina do końca do kurczaka, ale też nie kojarzy mi się z paprykarzem szczecińskim. Na drugie danie u mnie czerwone kary, a u taty
Podobno smakuje jak polski gulasz. Zobaczcie, grzybki pływają, mięsko jest. Zrobiło się trochę mniej ludzi, więc teraz Wam pokażę. Tutaj mamy rogaliki, napoje, jest nawet czang, proszę bardzo, bułeczki. Jest zupa, ryż tutaj zwykły. Tutaj mamy warzywa, mamy red curry, to co ja jadłam, to co tata jadł w sosie właśnie. I tutaj mamy kurczaka z czosnkiem. Oprócz tego tutaj z tej strony są warzywa, owoce, można sobie jakąś sałatkę zrobić, skomponować, dodatki oczywiście chili. Z tej strony mamy barek alkoholowy, jest prosecco wino, whisky, gin, co byście chcieli, cola, napoje. No i z tej strony to wszystko. Aha, i te kanapeczki jeszcze tutaj. A jeszcze szybko z drugiej strony Wam pójdę. I tutaj stacja jest z płatkami, kawa, herbata i jeszcze wonton soup, czyli zupa z wontonami, którą Marcin uwielbia. Ja jadłam właśnie tą, jak rosół, zniknęła właśnie. Spaghetti też jedliśmy pyszne i ryż z kurczakiem. Posiedzieliśmy, zjedliśmy, a teraz tata coś chciał powiedzieć. No teraz paszport mam, stoi przede mną i stoi jeszcze coś innego. Ciekawe, czy się domyślacie, gdzie następnie nas to skieruje. No. Kto wie, kto wie. Zabieram tatę do Indii. Hurra! Taty to było marzenie, chciał zawsze lecieć do Indii. No i w końcu to marzenie się spełni. Lecimy do Indii. Stąd też ta broda. Cieszysz się? Łzy mi płyną. Zdrusiu, tato. O, ale fajnie. Także widzicie, warto spełniać swoje marzenia. I nigdy nie jest za późno na nie. Bierzemy wózek, zmieniamy salonik bliżej naszego, bo my z tego saloniku do bramki naszej mamy 20-25 minut na piechotę. Wkładaj. Więc żeby się nie stresować, tak już wkładam, żeby się nie stresować, po prostu zmieniamy. I tam też są saloniki, więc tam sobie usiądziemy na spokojnie. Tata później będzie wracał do Europy już sam, więc teraz powoli uczy się w ogóle właśnie tych znaków tutaj, wszystkiego na lotnisku. Proszę, doprowadź nas teraz do naszej bramki. Tata się właśnie zdziwił, mówi 21 minut. No bez wygłupów, 21 minut, dlatego w tamtą stronę już idziemy. No pierwszy test oblany, tata by już poszedł tam dalej, ale mówię zaraz, przecież tam już nie ma znaków na S. Musimy wjechać na górę. Ale tu się zgodzę, bo były narysowane schody, a nie winda. No to mogło wprowadzić w błąd. Wyszliśmy z windy, proszę bardzo. Dalej? Dokąd idziemy? Nie wiem, no jest. Jest? Narysowane, no co? Aha, no dobrze, no to idziemy, skoro narysowane, to idziemy. Tak, możemy podjechać. Daleko jeszcze? Daleko. Ile? Co tam wyczytałeś? 19 minut. Jak ktoś nie zdążył zrobić zakupów w Bangkoku, no to tutaj ma jeszcze okazję. Ja się czuję jak w jakimś centrum handlowym. Dużo ludzi, głośno i multum sklepów. O, tata coś tutaj wyhaczył, tak? No dobrze, dobrze. Dobra. No dobrze, bramka 122. Jaki tam numer jest? Ach, to już problem. Dobra, to Ci pokażę. A, Bo tutaj- poczekaj. No właśnie, Numer tu same lotu. D. W ogóle. Właśnie, po numerze lotu też można sprawdzić. Bardzo dobrze. WZ 770. No naszego nie ma, to znaczy, że jesteśmy w złym miejscu. Jest 22, a mnie reszta to później wyjdzie. Właśnie dobrze powiedziałeś, o to chodzi. S, musimy iść szukać na S, nie na D. Jesteśmy już coraz bliżej, ale ile tu też ludzi. Popędzili nas. Musimy zostawić wózek. Dalej już nie możemy z wózkiem przejść. Tata się upewnił. O, sorry, thank you. I jest. Musieliśmy tu jeszcze zeskanować bilety. Kurczę, kawał drogi. I teraz idziemy dalej. Pytam się taty gdzie, a tata mówi, idę teraz ze wszystkimi. Tak, tu pan pokazuje, że mamy iść do końca. I co? Za minutę mamy pociąg. Jak nie wiecie dokąd, to podążajcie za tłumem. Zobaczcie, my nie wiedzieliśmy, jak ostatni jedziemy. Ale ludzie nas zaprowadzą. Jesteśmy gdzieś na górze i co teraz? Widać, no widać, bardzo dobrze. Ale stąd jeszcze, słuchajcie, mamy 8 minut. Kurczę, ogrom drogi tutaj jest. Tak jak już wspomnieliśmy, mamy stąd 8 minut naszej bramki, ale jeszcze godzinę czasu, więc idziemy do saloniku kolejnego. To lotnisko jest ogromne, ale pierwszy raz również na lotnisku widzę salę do zabaw dla dzieci. Nieduża, ale jest. Pokój dla matki z dzieckiem? Tak, tata jak wspomniał, pokój dla matki z dzieckiem, proszę, elegancko. To jakby było jeszcze jakaś nowa część, bo tutaj będzie salonik, czy tam już nie ma, tam Kataru salonik, tutaj też jeszcze nie ma podłogi, a my się zgapiliśmy i nie w tą stronę poszliśmy, ale już widzę tam z przodu Miracle Lodge. Byliśmy w tym drugim saloniku i jedzeniowo było trochę lepiej.
Nie nagrałam nic, bo akurat bateria mi padła i podłączyłam na całość do ładowania. A teraz oczywiście śpieszymy się już do bramki. Jesteśmy już pod naszą bramką, ale zobaczcie, żadnej kolejki. Tutaj też jest gate open, czyli co, my możemy chyba już iść. Ale aż dziwne, czegoś takiego to ja dawno nie widziałam, żeby tu nikt nie stał. A no dobrze, przez to, że mamy spóźnienie, wisi kartka spóźnienie, to jeszcze tutaj zamknięte, czyli jeszcze nic się tu nie zadziało. Wszystko jasne, podpytaliśmy i samolot powinien startować 25 po, a dopiero 20 albo nawet 25 po będzie boarding, czyli kolejne spóźnienie. Nie wiem dlaczego, bo coś Pani powiedziała, że czekają na to, żeby pasażerowie wyszli z tego samolotu i dopiero wtedy my będziemy mogli wejść. Ale ja tutaj samolotu nie widzę, żeby on stał pod bramką. Załoga może wejść na pokład, to znaczy, że i my zaraz też. 23:24 otworzyli bramki. O proszę, w końcu otworzyli i drugą bramkę. I tam pan poszedł, który za nami stał. Ja przeszłam, czy tata przejdzie, bo coś na czerwono mu tam pyka, o co tu chodzi. Udało się, z bagażami, ze wszystkim. Jesteśmy po drugiej stronie. Tato, nie ma odwrotu. Cieszysz się? Teraz to już do przodu. Tacie aż głos zabrało, bo już nie wie co powiedzieć z tych emocji. Idziemy już do samolotu, wszystko się udało, przeszliśmy. Także tak, a jest rękaż, teraz nie ma odwrotu. Nie ma, tato. Lecimy. Nie wiem, czemu z tą wizą było. Zapytali taty, czy ma... Jeju, czy to jest pierwszy raz? Czy ma wielokrotną wizę, wielokrotną możliwość wjazdu, a ma tylko pojedynczą, więc... Znaczy ogólnie rzecz biorąc, to nawet gdybyś nie znał języka, to nie ma problemu, bo pani była miła, uprzejma, sprawdziła wszystko i dobra, okej, jest w porządku, idziesz dalej, no. Dokładnie. Znaczy, tu byś nie przeszedł dalej, bo było czerwone, nie wiemy czemu, ale udało się. Finalnie pokazaliśmy wizę jeszcze raz. Jesteśmy. Przekraczamy. Jesteśmy już w samolocie. Hello! Nie wszyscy weszli, a zobaczcie, ile tu już bagaży, ile półek pozamykanych. Mam nadzieję, że dla nas tam na końcu gdzieś będzie miejsce. Tyle napakowali, że mamy problem, zobaczcie. Tutaj nawet nasza się nie zmieści, już próbowaliśmy to jakoś ułożyć. Tutaj pan próbuje nam znaleźć miejsce. Co tu się dzieje? Chaos, jak nie wiem. My siedzimy na 22, zostawiliśmy przy 27 bagaż, bo no nigdzie indziej już nie było miejsca. Dobrze, że w ogóle jest to miejsce. Boarding completed. Tata już powoli chyba stres szedł, więc czas się teraz cieszyć. I co? No szczęśliwie wystartować i wylądować. Zadowolony? Zadowolony! Wygląda na to, że nikogo obok nas nie będzie, także tata ma szczęście. Kupowaliśmy oddzielnie bilet, oddzielnie szliśmy do odprawy i siedzimy razem. No i- Przeznaczenie. W Bangkoku żegnało nas piękne słońce, a w Kolkacie wita deszcz. Spokojnie, nie wszyscy zaraz, co tu się dzieje? Dzień dobry, witamy się teraz z Indii. Lot ciężki dosyć. Dziecko płakało, wymiotowało, krzyczało. Panowie obok mieli imprezę, dopóki nie dostali piwka i nie poszli spać, to była imprezka. I tak, no, 3 godziny, nie 3 godziny, 2 godziny 19 minut, więc dosyć szybki to był lot. Ale Ale za to trwał jakby to było z 10 godzin. jak widzicie, no niepospane. W Bangkoku byłaby już teraz 2:30. Tak, tutaj w Indiach jest 1,5 godziny różnicy. Ciężko. A jak widzieliście, światła jeszcze nie były zapalone, a ludzie już to wyjście. Oni jeszcze samolot, ledwie dotknął samolot tutaj ziemi, a ludzie już wstali, otworzyli tutaj z boku. Oni, ja nie wiem, wychodzą. Zaczęli wypuszczać ludzi, ale musimy poczekać, aż wszyscy, zobaczcie, wyjdą. Bo nasze bagaże z tyłu, także trochę sobie poczekamy.
Jest, Tatian, udało się, Laki. dotrzeć do bagaży. Tak, i wychodzimy prawie zaraz na końcu. Zobaczcie, pusty samolot już. Powiem Wam, współczuję tym stewardesom. Naprawdę, to był dosyć ciężki lot. I ja jeszcze nie widziałam, żeby ludzie tyle problemów podczas lotu robili. Pan na koniec stał przy nas jakieś 5 minut, żeby pani zapięła dziecku pasy. Ona nie, do końca się upierała, że nie, bo dziecko śpi. Dziecko nie spało, tylko właśnie miało problemy, nie wiem, czy chore, czy coś, bo wymiotowało, dużo kasłało też. No tak, ale trzeba było powtarzać. Chłopaki przed nami, też szkoda słów. Aj. Ciekawe to był lot, naprawdę. Idziemy już na migracyjny. Wizy mamy wbite, wszystko poszło gładko, sprawnie, ale co się wydarzyło? Tata dostał 2 pieczątki, ja jedną i podeszłam do innej, a już wyszliśmy. I ja podchodzę do jednego oficera, mówię, proszę pana, to mój tata ma 2 pieczątki, ja jedną. A on mu tak patrzy, mówię, u kogo byliście? I wam nie dokończyłam, bo trzeba było zeskanować bagaże. W każdym razie tak, tata dostał taką pieczątkę ze stemplem z datą z wjazdu, a ja jej nie miałam. No i gdzieś mnie tak tknęło, mówię, dobra, właśnie zapytałam tego oficera i okazało się, że ja też jej potrzebuję. A byłam na to uczulona, bo Marcin raz nie dostał takiej pieczątki i musiał wracać się na lotnisko. Także jak przyjeżdżacie do Indii, zresztą do jakiegokolwiek kraju, to sprawdźcie, czy macie wbitą po prostu pieczątkę z datą, od kiedy jesteście i do kiedy możecie zostać. Wyszliśmy na zewnątrz, mnóstwo tutaj tych stanowisk jest. Marcin powiedział, że po nas tutaj wyjedzie, ale tutaj bez internetu teraz się znaleźć, to niełatwo może być. A żeby zalogować się do internetu, potrzebny jest numer, a nie przyszedł mi kod potwierdzający na numer, który podałam. No i problem, nie ma internetu. Zapytałam pierwszego lepszego chłopaka tutaj, czy mi udostępni hotspot. Udostępnił, więc przynajmniej wiem, że Marcin jedzie. Napisałam mu, pod jaką bramką wyjściem będziemy czekać. Podobno jego Uber pomylił drogi, także czekamy. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Kolkaty. Ja już spakowany, zostaję tutaj tylko jedną nockę. Przeprowadzam się teraz do innego hotelu, jakieś 400 metrów stąd. I tam zostajemy już 3 nocki, bo dzisiaj w nocy, czyli po północy, czyli jutro, Marika przylatuje tutaj z tatą z Bangkoku. Idę się wymeldować, jest 20 po 11, do 11 było, mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów. Jak przyjechałem, to się wpisałem do takiej książki i teraz wyjeżdżam, no to też tutaj trzeba datę wpisać, bo to oni wszystkich tutaj zapisują. No takie jest prawo, że musi być rejestracja. 60 zł zapłaciłem i powiem wam, że jak na taką cenę, no to tutaj warunki wcale nie są złe. 60 zł, no nie jest to jakaś wysoka kwota, ale no mówię wam, ta klatka też nie jest najgorzej jak na indyjskie standardy w tej cenie oczywiście. A hotel tak się nazywa, więc jak będziecie w Kolkacie, to śmiało możecie tutaj przyjechać, jeżeli wam nie straszne takie indyjskie warunki. No bo wiadomo, to nie są standardy europejskie. Tak jak wam mówiłem, nie mam daleko, idę do tego swojego nowego hotelu i co w Indiach mi się podoba, bo chwilę tutaj sobie jeszcze u góry posiedziałem, o 11 była wyprowadzka, ja wyszedłem 20 po, a o 12 już jest sprowadzka do mojego nowego hotelu. Także oni mają tutaj taką godzinę tylko na to posprzątanie i już możecie wchodzić. A jak to w Indiach odjedzie i cały czas trzyma na klaksonie. No. A ja muszę poszukać coś do jedzenia, ale to już raczej jak zostawię te plecaki. Oj, herbatka jest, tu pewnie jakieś mleko się gotuje. Czy co nam się gotuje? Tak, mleko się gotuje. Tam mają momosy, czyli takie pierożki z Nepalu. Jadłem wczoraj, dobre. Takie rzeczy w Kolkacie popularne. O, zobaczcie, pani ma bielactwo, tak jak ja. Widzicie? Tylko tutaj u nich to bardzo widać. Oni mają ciemną skórę, więc jak ktoś ma bielactwo, to u nich to od razu widać. No u mnie tego tak nie widać. To jest bardzo popularne w Indiach, że właśnie w takich miejscach panowie prasują. Tutaj akurat żelazko jest na prąd, ale często widziałem żelazka na węgiel jeszcze używają. Podpytałem panów i mówią, że wyprasowanie jednej takiej bluzki, to akurat dla pani coś tam jest, kosztuje 10 rupii, czyli 40 groszy. Tutaj prasują panowie, a tutaj od razu jakaś knajpeczka, w sensie no nie do jedzenia, tylko pan tu sprzedaje jakieś mleko, pewnie można czegoś się napić. O, takie riksze jeszcze są bardzo popularne w Kolkacie. W tym mieście też bardzo popularne są knajpy chińskie. Dużo mają dań, ale oni tak jakby bardziej zrobili to pod siebie. I to nie są takie knajpy typowo chińskie, jakie znamy, tylko oni nazywają je tutaj chińskie dania, ale robią szczególnie jakiś makaron smażony tylko i ryż i to robią nie Chińczycy, a właśnie Hindusi. A tak się będzie nazywał nasz nowy hotel. Jestem już idę teraz, mam nadzieję, że mnie wpuszczą, skoro jest napisane, że o 12. Jestem już w środku, wszystko załatwione.
Kolega mi jeszcze pomaga z plecakiem. I pokażę wam od razu, jak wygląda ten pokój. On wygląda trochę lepiej, też jest inna klima. Mam nadzieję, że jest ciszsza, bo tutaj była taka stara, wbudowana, ona tutaj nieźle wierciła. Łóżko, trochę mniejszy jest pokój. Jeżeli chodzi o warunki, to wygląda, że jest lepiej. Toaleta, kibelek, też to wygląda lepiej, też jest ciepła woda. Ja mam dzisiaj taki luźniejszy dzień, więc wyskoczę jeszcze załatwić SIM-karty dwie dla Mariki i dla Mariki taty, bo proces załatwiania kart tutaj nie jest dość szybki i zajmuje od godziny plus, to zależy jak będą długo potwierdzać, zależy od tego, czy będę miał numer jakiś, który mi potwierdzi. Zazwyczaj schodzi to długo, a żeby nie tracić tego czasu już jutro czy pojutrze, no to ja to załatwię dzisiaj. Ale jak jeszcze wspomniałem o śniadaniu wcześniej, tak jeszcze go nie jadłem. A to mi wygląda na jakąś wołowinę. Ale ja mam ochotę na przysmak, który jest bardzo popularny w Kolkacie i jest tutaj znany, to jest roll. Oni zabijają tam różne rzeczy, co chcecie, warzywa, jajko, kurczaka, więc ja mam ochotę teraz na kurczaka. Jeszcze pytałem na recepcji pracownika, czy mi da numer z tego hotelu, bo jak się kupuje tutaj SIM-kartę, to potrzebny jest numer telefonu, gdzie ten numer telefonu ta osoba potwierdzi, że mnie zna i że ja jestem osobą jakąś tam, coś jak żyrant w Pożyczce w Polsce. No i wtedy jak on dostanie tego SMS-a, przekaże tego SMS-a im, no to oni mogą jakby rozpocząć całą procedurę. I był trochę chamski i mi tego numeru nie dał, powiedział, że nie da rady. Byłem teraz tutaj w jednej z firm zapytać o kartę i myślałem, że mi przejdzie, ale tam trąbią, myślałem, że mi przejdzie, bo ja mam numer telefonu i ja im podam mój numer telefonu, oni wyślą tego SMS-a, on mówi nie, to system wie, że ty na przykład mieszkasz w Kolkacie i ta osoba musi być właśnie z Kolkaty, więc no mega utrudnienia tutaj robią, ale mówi, tam jak pójdziesz to u lokalnych kupisz trochę więcej, ale będziesz miał, oni ci zrobią aktywację. Tak się zastanawiam z tym numerem, bo oni może mają jakieś konsekwencje później, jeżeli ja coś zrobię, jeżeli ja będę gdzieś dzwonił, albo coś będę wykorzystywał ten numer, no to oni mogą mieć jakieś problemy. No tak mi się przynajmniej wydaje, skoro oni się boją dawać ten numer. Jestem, gdzie mogę zjeść roll i zamawiam sobie jajko i kurczak. 170. 100 to 4 zł, pamiętajcie. O, panowie już tutaj szykują, ale to jeszcze nie dla mnie, bo ja dopiero zamówiłem, więc dla mnie pewnie będzie placek na świeżo. Mój będzie z jajkiem, więc tam widzicie, wbił jajko kolega już. No spora ilość tłuszczu jest do tych placków. Teraz będzie mój tutaj, o. Jajko i kurczak. Zobaczymy, ile dają kurczaka na jedną porcję, bo też jest opcja kupienia 2 porcji kurczaka. Cebula też jest taka, widzicie, już trochę podsmażona z tym kurczakiem i do tego jeszcze będzie świeża. Pieprz na górę, limonka, to też doda tutaj ekstra smaku i do tego są jakieś 2 sosy. Jakiś zielony i jakiś czerwony, a to ketchup po prostu. No i zawija, kolega, zaraz będę zajadał. Mam już swojego roll, widzę, że ten placek jest mega tłusty. Ale to smakuje. To smakuje, jak się kiedyś placki takie z ciasta smażyło właśnie na oleju. Ale teraz ten gryz z kurczakiem najważniejszy. Jedyne, co bym zmienił, to ten ketchup, bo jest jakiś słodki, a ja dałem już tutaj te rolo z innym sosem. No i tamten był lepszy. Źle spojrzałem tam na menu, mój kosztował tylko 110 jak płaciłem, więc to jest jakieś 4,40. Mam jeszcze jeden pomysł, jak to zrobię z tym numerem, ale to wam opowiem trochę później. Wróciłem z powrotem na swoją dzielnicę. Muszę teraz dojść do hotelu. Te samochody są najlepsze! Tutaj pewnie powstaną jakieś kotlety z grochu gotowany i chłopak to mieli na takiej starej maszynce. Wracam do sklepu z kartami, a wpadłem na taki pomysł, bo u mnie w hotelu na drzwiach od strony właśnie pokoju jest przyklejona taka kartka z informacjami i tam są 2 numery, żeby w razie czego to dzwonić. No to powiem, że byłem w potrzebie i że trzeba było zadzwonić i oni z tego sklepu zadzwonią. Może się uda zdobyć ten numer. Byłem teraz w tej firmie, ja mam kartę z tej firmy, a pan mówi, że dzisiaj za dużo turystów przyszło i system im siadł i nie może aktywować mojej karty do jutra rana, więc żebym jutro rano lepiej wrócił. A ja się zastanawiam teraz mniej ludzi przyjeżdża do Indii, w ogóle do Azji przez ten cały konflikt, no ale może im tak powiedzieli. Jeszcze do sklepu wszedłem po drodze, patrzę, taka koszula, 16 zł. Biorę, trochę w moim stylu. Kurczę, to też jest niezłe, co? Patrzcie. Tutaj tako można, o, jakiś na skuter usiąść czy coś, spoko, nie jest to takie długie. Jest za 15:06 wieczorem i tutaj już się knajpy zaczynają otwierać. Herbatki, ciastka, jakieś jedzenia przygotowują. Tutaj widzę, że kolega robi roll, to co ja lubię, to co jadłem dzisiaj w sumie. Tutaj samosy, to też już wiecie, że to moje ulubione przekąski. Choć te roll tutaj
No, jest w sumie teraz na pierwszym miejscu razem. Kolega jeszcze mnie namówił na nepalskie momosy, więc no, czekam. Wziąłem sobie miks warzywno-kurczakowe. I taki talerz kosztuje 3 zł 15 groszy. Mam 3 z warzywami i 2 z kurczakiem. Mam informację od Maryki, że już dojechała na lotnisko, że ma już nawet bilet, tylko tam jej się coś te kilogramy nie zgadzają. Nikt nie może przejechać, a jeden na drugiego cały czas trąbi. No nie ma jak. Ten sobie właśnie zaparkował trochę na środku. O. Wróciłem już do pokoju. Nie udało mi się załatwić tej karty SIM. No oporni są tutaj dzisiaj, ale może jutro uda się coś wykombinować. Teraz chwilę tutaj się zrelaksuję na łóżku i no niedługo będę, no za kilka godzin będę jechał na lotnisko po Marikę i jej tatę. Ale jeszcze też wcześniej pójdę coś kupić do jedzenia, bo jak przyjadą, to już będzie gdzieś pewnie koło 2 w nocy. Tak jak wam mówiłem wcześniej, że wyjdę po jedzenie, właśnie jestem, można by powiedzieć, pod nepalską knajpą, bo sprzedają tutaj momosy, a momo to są takie pierożki z Nepalu. Jak tak na nich patrzę, to ja wiem, że jak przyjdzie jakiś kryzys, tak jak jest teraz paliwo i różne rzeczy, no jakby coś się stało, że nie będzie tego w ogóle gazu i paliwa, no to oni tutaj nie zginą i są naprawdę w stanie wykarmić dużą część miasta. A ja biorę sobie takiego szaszłyka, zaraz wam pokażę. A, no dobra, one nawet tutaj wiszą, więc tak, tego czerwonego sobie zamówiłem, o, coś takiego. I tak wygląda mój kurczak za 2,70, jest w jakimś zielonym sosie i do tego jest jeszcze cebula. Zwróćcie uwagę, jak oni tutaj sprzedają warzywa, ziemniaki, cebula wysypane pod sklepem, nie jakieś półki, tak po prostu z wora i ktoś sobie przychodzi, wybiera. Biorę jeszcze takie biryani na wynos, to jest bardzo popularne danie w Indiach. Słyszałem przez okno, ale wcześniej go nie widziałem, patrzcie jaki stary tramwaj, jakaś linia tutaj musi jeździć. Więc ja się muszę tym zainteresować, jaka linia tutaj jeździ i spróbować. Błyskało, błyskało i w końcu dopadł nas deszcz. Ja jeszcze wyskakuję szybko po coś jeszcze, ale mam niedaleko, więc tutaj bokiem. Często są daszki właśnie takie w Indiach, trochę też jak w Tajlandii, więc można nie zmoknąć całkiem. Te kurczaki są tak zarąbiste, że postanowiłem sobie wziąć jeszcze jedną porcję na wynos. Ale mam nadzieję, że przejdzie tutaj ten deszcz, bo chciałem pojechać skuterem na lotnisko. Ale ładnie teraz przywaliło. Moje zaraz będą gotowe. Oni te kurczaki jeszcze czymś smarują i sypią jakąś przyprawą, a do tego też jest taki pyszny zielony sos. Jest godzina za 15:01 w nocy. Mari z tatą dopiero lądują. Mieli dużą obsówkę z jakieś 1,5 godziny. Ja już lekko odwalony w indyjskim stylu, więc czekam teraz na taksę. Nadal lekko kropi, więc ja nie będę tutaj świrował z mototaksi. Biorę zwykłą taksę i jadę na lotnisko. Już jadę, a na ulicach Kolkaty takie korki, patrzcie. Sporo. Były też lekkie problemy, musiałem skasować jednego, zamówiłem drugiego, drugi jeździł gdzieś, w ogóle kręcił się po tych ulicach. Nie wiem, czy nie mógł trafić, czy jeszcze sobie tam kogoś dowoził, odwoził, więc go skasowałem i zamówiłem innego. A kolega całą drogę jedzie, gada sobie przez telefon na luzie, bez problemu. Jestem już na lotnisku, bardzo ładnie podświetlone lotnisko. Radza Marcin Wzywa, proszę do taksówki. Dobry! Witamy w Indiach! Była umówiona cena, ale oczywiście jak to Indie, no problem od razu. Ale dobra, bierzemy bagaż, zanim Anna tu odjedzie, niech Marcin tam negocjuje. Jesteśmy, sprawa dogadana i tak było opłacone wcześniej, wszystko jest w porządku. Jeszcze restauracja otwarta jak coś. Idziemy coś zjeść. Pewnie są spragnieni, więc napijemy się jakiejś herbaty. Nasza herbatka już gotowa, a co fajne, zobaczcie, w takich glinianych kieliszkach, kubeczkach podają, to są jednorazówki. I jak? Tato, powiedz. No nie wiem, no jak dla mnie to mówię, no smaczne to jest, tylko że bardzo dziwne, jakbym pod cyca krowy się podłączył. Tak, bo tutaj mleko smakuje jak takie mleko prawdziwe z krowy. Do tego też jest, tutaj wchodzi w grę smak moim zdaniem tej gliny. Bo to jest wszystko nawet naturalne, nie jest no. To nie jest śliskie w środku, jakoś wypolerowane, czy tam jakimś czymś pokryte, tylko zwykła glina. Dobra, chłopaki, dajcie mi to spróbować teraz. No dobra. Oho, uwaga! Zdrówko, za te Indie. Herbatą? Inny smak niż ja kojarzyłam. Zawsze kojarzyłam z takim czaj, czyli ma ten taki smak tych przypraw, cynamonu, goździków. A tutaj? Bo to nie jest masala. Ja kojarzyłam masalę właśnie. A to co to jest w takim razie? To jest zwykła herbata. Z mlekiem i cukrem. Ciekawa. Pan Zbyszek nadal nie wierzy, że
te gliniane kubki się wyrzuca. No wypiliśmy herbatę, nie wiem, kawę z herbatą, ale te kubki są ręcznie robione i tak misternie. No przecież u nas to by kosztował taki kubek 20 zł minimum, a tu idzie w śmietnik, no to jest po prostu, nie wierzę. I jesteśmy już pod naszym hotelem. Dojechaliśmy do hotelu. Marcin mówi, że musi dzwonić, bo zamknięte tutaj. Zobaczcie, kraty, kłódka. Jocie. Aha, i tam jest, jak taka karteczka jest, a wy teraz nie widzicie, bo się nie chce sfokusować, ale jest, żeby dzwonić, jak coś się dzieje, albo jak chce się check-out zrobić. No my nie check-out, w sumie check-in. Marcin ma klucze, ale co, teraz nikt nie odbiera. A mamy 2:30, a w Tajlandii to dochodzi już 4:00, moi drodzy, a my nadal na nogach. Marcin się dodzwonił, no i czekamy. Czekamy, gdzie ten pan? Idzie, nie idzie? Idzie. Pan zaspany, ale otwiera. Całe szczęście, będziemy mieli dzisiaj spanie. Zaraz zobaczymy, co tu Marcinek nam przygotował. Jak klimat daje. Co? Klucz tego? Bez klucz. Ale to wygląda śmiesznie. Znaczy ładnie. Jesteśmy w Indiach. Tato, chodź! Jesteśmy wszyscy w Indiach, ale super. Dobra, imprezkę później czas zacząć. Póki co idziemy zobaczyć jeszcze taty pokój, bo dzisiaj chyba on z nami tu nie śpi. Czy śpi, Marcin? Co ty załatwiłeś? Aha, no dobra, to idziemy. Ale numer. My po 208, a tata po 206 po drugiej stronie. Dobra, ciszej trzeba mówić. Okej, wchodzimy. Ale tato, kurna jego. Co ty za lokum masz? Łoże małżeńskie, proszę sam bardzo. pierwszy od O, ja się kręcę, no. Zobaczmy jeszcze łazienkę. No. Łazieneczka, proszę, boiler jest, wypasienie, prysznic, deszczownicę masz, Bardzo ładnie, duża, no przestrzenna. kibelek masz. O, Oj, kurde, oj. czego więcej potrzeba? Niczego. Oprócz zamiany plecaków, oddaj mi moje rzeczy. Za te pieniądze? A ile płacimy? 50 zł za pokój, za ten 5 dych i za tamten tak samo 5 dych. Ten jest troszkę mniejszy, bo pewnie tamte były 2 większe, ale powiedzieli, że jedynka, no to że ten, nie? Że trochę mniejszy. Ale jest super, dobra, wystarczająco. No nie, no dla jednej osoby Jedynka z takim łóżkiem? takim łóżkiem. No to kurde, jeszcze tu ze 2 kobitki. Po bokach mi załatwcie. Cięcie! Oczywiście te kobitki do masażu, tylko i wyłącznie normalnego, do niczego więcej. No absolutnie, no przecież No. ja też o tym pomyślałem. Marcinku, taka mała przesyłeczka z Tajlandii, a też z Polski. Na twoje ręce składamy. Mam nadzieję, że się spodoba od nas. Dziękuję bardzo. Sprawdzę od razu. Co ja tu dostałem? No, to wcale nie mieliście tak dużo tych kilogramów, skoro takie rzeczy... Moje... Zimne jeszcze. Matko Boska, jestem w raju. Się uchowały. To ja... Nie no, Chang to... Od razu, Chang. Widać, że tego brakuje tutaj jednak. Marcinku, bo ja jeszcze shopping dla Ciebie tutaj zrobiłam. To jeszcze ode mnie Matko prezencik. Bosko, ile prezentów. Mój ulubiony słonecznik z Tajlandii. Ja wiem, że w Tajlandii to my nie jesteśmy już, aczkolwiek no nie mogłam tego odpuścić. O, piwo i koszulka Chang. Dziękuję bardzo, moja droga. Ale to pozostanie do powrotu do Tajlandii. Teraz takie stroje, moja droga, ale bardzo dziękuję. To już wszystko w dzisiejszym odcinku i dla miłośników Tajlandii mam złą wiadomość. Więcej filmów z Tajlandii już nie będzie, teraz będą wspólne odcinki z Indii. A na dzisiaj to już koniec. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. I nie zapomnijcie o łapce w górę i trzymajcie się, cześć!